Witam ponownie w drugiej części moich opowiadań życia w meksykańskiej dżungli. Tak jak obiecałem, chyba zacznę w pierwszej części chyba od ogrodu. No bo tak właściwie to jeszcze nie mam pomysłów, co dalej robić. A mieszkam tu w tym lesie blisko takiej wioski Majów, co oni nazywają Chuniachsze. Także miejsce jest małe, wiele tu się nie dzieje, no ale coś może mi do głowy przyjdzie. Jak na razie to właśnie wam pokażę kawałek mojego ogrodu. To jest właśnie moje główne wejście do mojego miejsca. No i zwróćcie uwagę, że to wszystko, jak ja tutaj przybyłem, to wyglądało tak jak na pierwszej części filmu, gdzie właściwie trzeba było wszystko wykarczować. I drzewa, i połamane drzewa, i krzeszyska. Także sporo było roboty. Jest to w sumie 6 lat ciężkiej pracy. Ta część na lewo, co będziemy teraz szli, to jest pierwsza, którą wyczyściłem, a ta na prawo jest następna, ale to zrobię też chyba w 2 częściach, bo to jest dosyć sporo tego. Także zaczynamy. Tutaj na pierwszym widoku jest jeden z moich piesków, najmłodszy, on się nazywa Reksio. Tutaj jest druga psinka, to ona się nazywa Tyfusica, od swojego taty, którego nazwałem Tyfusem. Kochany pies, ale dlatego go nazwałem Tyfus, bo zaraza. No i stoją na tle palmy kokosowej, która jeszcze mi nie daje owoców. One bardzo wolno rosną. Także tutaj mam drzewo, które się nazywa moringa. Pewnie wielu z was to zna. To jest takie drzewo, które właściwie chyba gdzieś tam w Indiach nazywają drzewo życia, bo ono praktycznie wszystko z niego można jeść. W tej chwili no jest tutaj zima, także parę roślin i parę drzew pogubiło liście. Nie wszystkie gubią liście, ale na przykład to jest nazywają kwiat majowy. Piękne kwiaty, piękne liście, ale niestety w zimę gubią liście. Tutaj, kochani, to jest takie drzewko. Sprzedali mi to jako pistacje, no ale oczywiście no niby kombinują, no niby wyglądają owoce jak pistacja, ale to jest taka tylko nazywają to pistacja chińska. To jest drzewo dekoracyjne i owoce właściwie dla nas, dla ludzi nie dają się do jedzenia, bo są bardzo gorzkie. Ptaki je jedzą, ale my nie. No ale jest ładne drzewo dekoracyjne, mocne, tak że go wcale nie będę wycinał. Tutaj rośnie mi papaja. Papaja to wspaniała roślina, bardzo szybko rośnie, nie wymaga żadnej opieki, daje wspaniałe owoce, które można jeść dojrzałe, można jeść zielone w formie warzywa, gotowane, pieczone, smażone. Oni tego nie robią, ja to robię. Zresztą Majowie mają bardzo ograniczoną kuchnię, nie są zbyt wykwintni w gotowaniu, także cóż na to poradzić. No ja lubię sobie eksperymentować, o kuchni też chyba będę mówił, bo tu robię sobie i wędliny polskie, także wszystko będzie w czasie. Tam mam takie następne drzewko, które daje wspaniałe owoce. Oni nazywają sapoty. To jest dobry owoc i właściwie daje owoce cały rok. Jeszcze jest małe, ale już daje owoce. No tutaj to jest wspaniałe drzewo. To się nazywa guanabana. Także guanabana to jest, poza tym, że jest owoc bardzo smaczny, to jest zdrowy. Ponoć herbata z liści jest bardzo wydajnym lekiem przeciwrakowym. Mam nadzieję, że nie będę musiał nigdy tego sprawdzać, ale nawet fachowcy mówią, że zawiera jakąś tam substancję, która bardzo pomaga w leczeniu raka. Następna roślina, która jest wspaniała, to jest to. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku.
oni nazywają święty liść w tłumaczeniu na polski. To jest taka roślina z rodziny mięty pieprzowej. Wspaniała, pięknie pachną liście, można używać jako przyprawę do jedzenia, można robić z niej herbatkę. Gotują, można też w nim piec mięso, ryby. W ogóle uniwersalna roślina. Rośnie też sama, bez żadnych kłopotów i bez wielkiej opieki. Tutaj bananek mały jest na drodze, idziemy dalej. Tu na prawo następna guanawa. No i tutaj mam znowu a tutaj już mam palmy, ale ta już mi daje kokosy. Więcej bananów. Tutaj próbowałem posadzić winogrona, ale tak kiepsko to się rośnie, nie rośnie. Także chyba to zmienię i posadzę tutaj marakuja. Także idąc dalej, jest ścieżka, a tu przede mną maszeruje kolega Burek, następny mój piesek. Tutaj jest taka śliwka, ale później śliwkę to wam pokażę w innym miejscu, bo mam takie, zrobiłem gaj śliwkowy, miejscowa. Bardzo też ciekawa roślina, a to potem o niej opowiem. Tutaj była kambilia, która właściwie też daje piękne kwiaty, ale to też wymaga dużo pracy, bo rozrasta się, kolczasta jest, także sporo pracy, żeby ją utrzymać w porządku. No i dalej banany. O proszę, tutaj sobie już wiszą banany. Czasami to muszę je w taką siatkę owijać, bo ptaki po prostu sobie je dziobią. No i nie dziobią tak, że jeden coś zje, tylko dziobią wszystkie. Ale z tego mam dużo, to nie ma problemu, niech sobie jedzą, bo ptaki też piękne. Może kiedyś mi się uda zrobić jakieś zdjęcia albo mały filmik, ale to jest już, wymaga trochę umiejętności szukania tych ptaków. Chociaż tu jest ich sporo, ale to nie jest moja specjalność. Także idziemy tutaj, no i to dalej, wiesz, tutaj, co tu się dzieje? No tutaj jest, proszę Państwa, też wspaniała rzecz, to jest juka. Juka to po naszemu jest maniok. To jest w ogóle też cudowna roślina, bo w ogóle nie wymaga opieki. Też kawałek takiej gałązki wystarczy ułamać, włożyć do ziemi na jakieś 10-20 cm. No i ona sobie, i nawet się nie podlewa, ona sobie sama rośnie i za pół roku mniej więcej są korzenie, które są bardzo smaczne, smakują jak ziemniak, nawet może chyba i lepiej. Tutaj jest taka drzewko pomarańczy, tylko to jest pomarańcz, oni nazywają pomarańcz gorzka. Ona nic gorzkiego w niej nie ma, ale jest kwaśna, bardzo jest praktyczna w gotowaniu, ja z niej robię soki, bardzo smaczna. Także co tutaj dalej mamy? Dalej oczywiście juka. Tutaj jeszcze jest guanawa następna. Tutaj jest takie drzewko, oni nazywają to kat. Ogórek kat. Nie jest to ogórek, ale roślina ma kształt ogórka. Nawet tutaj rośnie, o proszę, jest tutaj na gałązce sobie rośnie. Miejscowy owoc dziwny. Smak nie za bardzo nie wiem do czego porównać. Można jeść je surowe, ale jak są dojrzałe, ale takie niedojrzałe można też używać jako warzywo do gotowania i bardzo mi to smakuje. Zrobiłem kiedyś zupkę i przyprawy z tym owocem. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Tutaj tak miernie mi trochę rośnie ten kaktusik pnący, ale to jest taka, oni nazywają pitaya albo pitahaja, to jest po angielsku, to jest dragon fruit, ale to co jest, to jest ten kwiat, co kiedyś była piosenka w Polsce, królewna jednej nocy, przepraszam. Także piękny kwiat i wspaniały owoc, mam tego trochę więcej, ale to dalej. Tak, tutaj, no i tak mniej więcej to wygląda. To była masa roboty. Tutaj są banany czerwone. Nie wiem, czy będzie widać. Coś mało ich wyszło, ale bardzo ciekawy banan, smaczny. Zakupiłem ostatnio jeszcze takie,
czarne, niebieskie i fioletowe, ale jeszcze mi nie dają owoców. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj jest, proszę Państwa, trochę trzciny cukrowej i dalej wszystko to są banany, juka, czyli maniok, no i opuncja. Opuncja to następny temat, ale tam zaraz dojdziemy. Tutaj, proszę Państwa, mam takie drzewko, co się nazywa nance. Ciekawy owoc o dziwnym smaku. Można się do niego przyzwyczaić, ja już się przyzwyczaiłem, ale pierwsze wrażenie jest takie trochę dziwne dla nas. No ale z czasem się można przyzwyczaić i później naprawdę z tego oni często robią takie syropy słodkie i ciekawa rzecz jest. Ja polubiłem ten owoc. Tutaj następne mam drzewko. To drzewko to jest, nie wiem jak to po polsku nazwać, to tutaj nazywają chirimoya. Chirimoya to proszę bardzo, jest tutaj rośnie. Jest ono bardzo smaczny owoc. Ciekawy owoc, bo on nigdy drzewa nie spada. Jak nawet dojrzeje, to uschnie na drzewie, a nie spadnie. Natomiast co mu... On jest z rodziny Annona. To jest chyba taka nazwa naukowa. Także to jest też taki owoc jest tutaj Annona. Bardzo podobny, ale troszeczkę ma inną skórę i też smaczny jest. No i to też rodzina jest guanawana, nie guajawy, tylko guanawana. To jest zupełnie inne drzewo. No tutaj następna piękna roślina, piękne drzewo. Jeszcze mi nie daje owoców. W innym miejscu daje mi owoce, to jest tak zwana jaka. Jaka ma wspaniałe owoce, olbrzymie. Te owoce mogą osiągać wagę do 40 kg i wszystko się z nich je. Je się na surowo, słodkie, dojrzałe, je się niedojrzałe jako potrawa, która właściwie zastępuje mięso. W Azji jest spożywana w ten sposób często. No i nasiona się je gotowane jako kasztany. No ale tu też z sadzeniem drzew to jest niezła zabawa, no bo zobaczcie jak to wygląda. To właściwie jest skała, wszędzie skała i trochę ziemi. Więcej jest skały niż ziemi. Majowie tu właściwie niewiele, nic prawie nie hodują, bo tak ani im się nie chce, a poza tym jest bardzo ciężka ziemia do uprawy. Także sadzenie drzew to jest niezła zabawa. Może kiedyś Wam pokażę, ale to trzeba szukać dużo miejsca, gdzie nie ma skały albo nie ma dziury, bo tu czasami jest wiele dziur w tej ziemi. Większe to oni nazywają cenotę, tam gdzie ludzie sobie nurkują, a tu bardzo często można podnieść kamień i jest taka dziura na pół metra czy na metr, no i w tym te drzewa nie można zasadzić. Także jest technika, znalazłem taką technikę, żeby te drzewa sadzić, ale czasami to zajmuje nawet jeden dzień, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, żeby to drzewo ładnie urosło i przeżyło. A tu, kochani moi, jest awokado. Te awokado to przyniosłem z takiej części Meksyku, to się nazywa Chiapas. I ten już mi dał owoc w zeszłym roku. Bardzo pyszny. To w ogóle jest nie do porównania. Takie ze sklepu, a takie, które dojrzewa na drzewie, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Dalej, co tutaj mamy? No to tutaj znowu jest chirimoya. Idziemy dalej. No tak, tutaj mam małe mango, ono jeszcze nic nie daje. A tutaj, kochani, mam grejpfruta. No mały jeszcze jest, bo wolno rośnie, ale już mi dał parę owoców. To wszystko, ja Wam mówię, to ma około 4, te drzewa mają około 4-5 lat, no bo 6 lat temu zacząłem to wszystko czyścić, no ale zajęło trochę czasu, żeby to oczyścić i zacząć sadzić drzewa. Tutaj, kochani, jest wspaniała odmiana pomarańczy, słodka,
leciutko gorzkawa jak grapefruit, ale soczysta, wspaniała. Następne drzewko tutaj to jest, też nie wiem jak to po naszemu, to się nazywa hikako. Nie ma w tej chwili owoców. One głównie rosną bliżej wybrzeża morskiego. Mają owoce wielkości śliwki i takiego koloru śliwki. Ja zresztą kolorów to za bardzo się na kolorach nie znam. Ja jestem zwykłym, typowym mężczyzną, co tylko rozpoznaje parę kolorów. Żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy. No i czarny i biały, które właściwie nie są kolorami. A te wszystkie odmiany to zostawię specjalistom do kolorów. Owoc jest smaczny, ciekawy. Tutaj chyba zaczyna mieć kwiatki. To są głównie kwiaty owocowe, to są bardzo małe. Nie jest to tak jak wyobrażaliśmy sobie, że w dżungli to piękne kwiaty, wielkie, kolorowe, nie. Tu z reguły są małe kwiaty, chyba z powodu tego, że jest gorąco i roślina jakoś się broni przed tymi ostrymi promieniami słonecznymi. Co dalej tutaj jest? No tutaj jest, no to też jest wspaniałe drzewo, wspaniały owoc. Nazywa się mamei. No ale to kochani bardzo wolno rośnie. No i tutaj mamy kwiaty. Kwiaty są maleńkie. Właśnie wyrastają, kwiaty wyrastają z gałęzi. A owoc, te kwiaty są malutkie, a owoc jest spory. Owoc może mieć nawet, on wygląda tak jak piłka do amerykańskiego futbola. I może nawet osiągać do 20 cm długości. No i dalej, juka, tutaj jest moja opuncia, którą pościnałem, no bo ona po prostu czasami przesadza. Rośnie strasznie, rozrasta się, rzuca cień na inne rośliny, no i czasami pod własnym ciężarem opada, także takie ścinanie nic nie zaszkodzi, ona sobie ładnie później odrasta. Tu już widać, że zaczyna odrastać mały listek, a te małe listki takie nowe, świeże są w Meksyku używane w kuchni meksykańskiej, bardzo są, właściwie na całym Meksyku i są smaczne, muszę przyznać, że są bardzo smaczne. Tutaj zasadziłem trochę marakujab na płocie, ale tutaj jest jeden owoc wisi, ale coś mi nie daje owoców. Marakuja ponoć ma być inaczej, nie ma rosnąć pionowo, tylko ma rosnąć poziomo, żeby dawało dużo owoców. Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale chyba sprawdzę, bo lubię ten owoc, a poza tym robię naleweczki z tego, także warto mieć swoje owoce, żeby nie kupować. Także dalej tutaj trochę jest pusto, no bo tutaj wyciąłem sporo tej opuncji, to wygląda tylko skała i też ta śliwka była bardzo rozrośnięta i rzucała mi cień na to drzewo mamei, także też ją obciąłem. Ona szybko odrasta, nie ma problemu, ale ona też na zimę traci liście, także to też jest dziwny owoc, i dziwne drzewo, ale opowiem wam, jak będę na drugiej części, tam gdzie zrobiłem taki właśnie gaj śliwkowy. No i tutaj dalej to jest znowu guanawana. Tu znowu mam sapotę, wspaniałe drzewko. Tu mi zaczyna rosnąć mała papaja. No i tutaj drzewko małe jest jedno i tutaj drugie to jest tego owocu, to się nazywa liczy. Też nie za bardzo wiem, jak to po naszemu, ale chyba w Polsce tak samo się nazywa. Jeszcze nie daje owoców, bardzo wolno rośnie. No i z tyłu na płocie już mam te znowu bokamilla i koniec terenu z tej strony. Teren jest 100 na 100, czyli jest 1 hektar. Tutaj już się ta część kończy, zaczyna się las. Także wracamy do głównej drogi. Tutaj zobaczcie, jaka opuncja wielka jest. A tu jest następne drzewko, bardzo dekoracyjne, ale jest lecznicze, bardzo żywica i sok z tych liści jest bardzo dobry na wszelkiego rodzaju rany i takie rany, które ropieją, rany, które się słabo leczą. Ten liść bardzo to skutecznie leczy. Tutaj moje maguey. A i tutaj jest moja mała plantacja tych właśnie kaktusów pnących.
tego kwiatu królowa jednej nocy. Także owoców też w tej chwili nie ma, one są mięte w czerwcu, lipcu. Bardzo smaczny owoc. Właściwie też nie potrzebuje wielkiej opieki, także jest to ciekawe. Tutaj mam drzewko następne, które nie daje jeszcze owoców, ale mam z drugiej części to drzewko. Oni nazywają to uzbib. To jest bardzo takie lokalne miejsce, bardzo takie lokalne drzewo. Nie znam odpowiednika ani hiszpańskiego, ani polskiego. Nie jest ono bardzo popularne, ale jest stąd i nazwa jego jest uzbib. Ciekawy owoc, śliweczka, smaczny, bardzo miły zapach. Taki miąższ jest bardziej podobny do sera, taki do twarożku. Nie jest taki twardy jak na przykład jabłko ani śliwka. Ma taką konsystencję twarożku. Bardzo ciekawe. Także tu jest moje następne mango. Znowu opuncja. Tych opuncji tutaj mam sporo, jak widzicie. Są tych to jeszcze muszę te poobcinać, bo są już za duże, ale no trochę jest tej roboty, to trzeba pomału, żeby się nie za bardzo zmęczyć. A tutaj, kochani, mam pszczółki. Tu mam pszczółki, ale to są pszczółki miejscowe, bardzo małe, bez żądła, nie mają żądła, nie kują, no ale są trochę agresywne, jak im się nie podoba towarzystwo i gryzą lekko, ale to nie jest żaden problem. Trzymam je, miód jest bardzo smaczny, miód ma smak cytrynowy, ale nie wyciągam od nich miodu. Trzymam je głównie po to, żeby mi zapylały moje rośliny. A zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. One tu są takie tunele i one są mniej więcej wielkości muchy. Nie są to duże pszczółki, ale są spokojne, nie są agresywne, nie żądlą, a tu sobie założyły nowe gniazdo i przylatują. Także jeszcze trąbki sobie nie zrobiły takiej. No ale widzę, że spodobało mi się tutaj następnym, zrobiły sobie nowe gniazdo. Tu jest następne drzewko, te wspaniałe drzewo i wspaniały owoc, piękne drzewo, zawsze zielone. Ono nazywa się Sapote Negro. To jest taki owoc, który oni nazywają, że to jest czekolada, co rośnie na drzewie. Właściwie jest kolor czekolady, owoc w środku, ma smak słodki czekoladowy i ma taką konsystencję jak mus czekoladowy. Bardzo smaczny owoc. Zaczęło już mi dawać owoce, ale nie dużo. A tutaj mam maleńkie drzewko kaszu, co jest chyba po naszemu nerkowiec. Też mi dało owoce. Orzeszki, to tam specjalnie się tym nie zajmuję, ale bardzo lubię ten owoc tego drzewa, który jest właściwie nieznany, bo to jest owoc bardzo delikatny i w sumie nie nadaje się na transport, zatem nie jest używany w sprzedaży. Bardzo z tego owocu się robi dobre wino. Jadłem je w Panamie, piłem je w Panamie, jak byłem. Owoc z owocu można robić soki, napoje, dżem, a również też można je jeść na surowo. Dla mnie są bardzo smaczne, soczyste, lekko gorzkawe ze względu na zawartość dużo witaminy K i witaminy A, ale jest ta gorycz bardzo delikatna, nie przeszkadza zupełnie. Smaczny, soczysty, świeży owoc. No tutaj moje największe mango. No to mango już mi dało owoce parę razy. Także tutaj już jest... To jest największe drzewo, jakie mam, jedne z pierwszych, które posadziłem. I kwiatów jeszcze nie ma, ale dopiero chyba właśnie jak pod koniec grudnia zaczynają dawać kwiaty. Także będą owoce znowu. Tutaj dalej, kochani, tutaj jak widzicie, to jest o tym, co ja mówiłem, Anona. A tutaj nawet zobaczycie, to jest ta z rodziny tych kuzynka tej Syrii mojej, co jest tutaj. I tu jest Anona i też troszkę inny jest owoc.
On jest taki, tylko też już wysech. Też nie spada z drzewa. Także jest to smaczny owoc. Ponoć Mark Twain to mówił, że jest to najwspanialszy owoc na świecie. Nie wiem, czym się zgodził z nim, ale smaczny jest. Smaczny jest. Słodki, ciekawy owoc. No tutaj mam nawet jabłonkę posadziłem, ale jabłonka daje trochę kwiatów, ale owoców jeszcze nie i chyba nie wiem, czy mi da. No tutaj to mam następne drzewko, które jest cudowne, małe, a już daje owoce i daje dużo owoców. Oni tutaj nazywają to karambola, po angielsku nazywają starfruit, a po naszemu to nie wiem. Z reguły wiem, że w sklepach to sprzedają i one są dosyć kwaśne, bo to sprzedają zielone, a u mnie one sobie spokojnie dojrzewają na drzewie i są bardzo smaczne. I to jest taki owoc, który dla mnie najbardziej przypomina w smaku, jak dojrzały jest, taki właśnie żółty, jak tutaj widać, to w smaku bardzo mi przypomina agrest. No i tutaj właśnie opuncja jest, która odrasta i te liście, które widzicie, że mają takie, że te kolce nie są twarde, że te kolce są miękkie, to te liście można zrywać i gotować, piec, smażyć, robić sałatkę z cebulką i z pomidorem. Wspaniała potrawa. Tego mam bardzo sporo. To jest taka roślina, oni nazywają to Maguey morado. Też nie wymaga żadnej opieki, rośnie wszędzie. Proszę bardzo, jak to wszędzie rośnie. Ładna, dekoracyjna i bardzo, bardzo przydatna w domu roślina lecznicza. Można zrobić z niej herbatę na wszelkiego rodzaju bóle brzucha, zapalenia, temperaturę. Również jest sok z niej wyciskany, jest dobry do leczenia ran i tym też leczę moje psy, jak sobie skrzywdę zrobią czasami albo się pogryzą, to właśnie to używam do leczenia ran. Bardzo, bardzo wydajna i bardzo skuteczna roślina, a przy tym jest smaczna. Jak robię herbatkę, czasami zmieszam sobie to z trawą cytrynową i z tym liściem, co wam pokazywałem, tym liściem świętym, to jest bardzo smaczna herbatka. No a tu jest następne awokado, jeszcze też oczywiście nie ma owoców. Daje owoce, no ale owoce dopiero zacznie kwitnąć pod koniec grudnia. Owoce nie są, te kwiaty nie są ciekawe, malutkie. Dużo ich jest, ale malutkie. No i zajmuje to jakieś 5-6 miesięcy, żeby owoc dojrzał. Bardzo duże są te awokado jest duże, to awokado niektóre osobniki to mają nawet do 1,5 kg wagi. Co dalej tutaj jest? No tutaj dalej to mam karambolę. Tutaj mam agawę niebieską, z której się robi tequilę. Ja ją trzymam bardziej dla dekoracji. A tu jeszcze jedna jabłonka, ale ona w cieniu biedna jest, to nie za bardzo coś rośnie. No i tutaj mam nispero. Nispero też nie za bardzo wiem, jak to po naszemu się nazywa. Daje już mi kwiaty, ale jeszcze nie daje owoców. Czasami jakiś 1 czy 2. Ładne drzewo, daje dużo cienia. No i liście są też lecznicze, szczególnie dla ludzi z cukrzycą. Bardzo wydajne, bardzo skuteczne. Herbatka taka z liści 2 razy dziennie pobudza produkcję insuliny. I nawet mówią, żeby nie pić tego więcej, bo wtedy jest za dużo i też za dużo insuliny nie jest dobrze. Tutaj, proszę Państwa, jest taka roślinka. W tej chwili też nie mam kwiatów. Bardzo ładna. I nazywają to orchidia afrykańska. Nie jest to orchidia, no bo orchidia nie jest drzewem, ale kwiaty naprawdę są podobne do orchidii. Jak kiedyś zakwitnie jeszcze, to wam pokażę. No tutaj dalej jakie są pomarańcze, które też lekko jakoś nie za bardzo rośnie ta pomarańcz, ta też ciężko im to idzie i niestety tutaj bardzo walczę z cytrusami. Jest masa różnych pasożytów, które atakuje, a że ja nie używam dużo chemii, to czasami próbuję sodą oczyszczoną z mydłem, no ale ciężko tym roślinom tutaj jest. Wszystkie inne jakoś sobie dają radę,
No przepraszam, nagle coś mi się urwał filmik. No mówiłem niestety, że jestem trochę kulawy w robieniu filmów, no ale mam nadzieję, że z czasem mi się to poprawi. Także dalej ciągnę o tych drzewkach cytrusowych, one po prostu nie wiem dlaczego bardzo tutaj cierpią i bardzo trudno mi jest jakoś je trzymać w porządku. Nie mam pojęcia i nikt mi nie może poradzić, no ale nic, no robię co mogę. Także dalej, co tutaj mam, no to właśnie chcę wam pokazać to drzewko, co mówiłem, miejscowe, co się nazywa uzbib. I ono tutaj mi daje, już mi daje owoce. Ten owoc na razie jeszcze jest zielony, ale on łapie taki żółty kolor, żółty pomarańczowy, bardzo smaczne, jak mówiłem, w smaku są, mają smak oryginalny, ciekawy, może nawet trochę podobny do brzoskwini, ale w środku mają taką tą masę kremową, taką bardzo podobną do twarożku. Drzewo jest malutkie jeszcze, ono to rośnie olbrzymie drzewo, to drzewo może mieć do 20 metrów, także ma dużo czasu jeszcze. No i tutaj mam chlebowca, też szybko rośnie, to drzewo ma dopiero jakieś 2 lata. Piękne drzewo, olbrzymie liście, te liście to osiągają nawet do 60 cm długości. To jeszcze mi nie daje owoców, ale drugie mam z drugiej strony, to już mam 2 owoce. Też bardzo ciekawa roślina, bardzo ciekawy owoc. Sam go nie jadłem jeszcze, ale podobno jest bardzo uniwersalny i nadaje się do jedzenia w każdej właściwie postaci i swojej epoce rozwoju. Niedojrzały jako warzywo, dojrzały jako owoc. No to co tu jeszcze? No tutaj jeszcze to właśnie chyba będziemy kończyć, ale tu jeszcze wam chciałem pokazać kwiat agawy. Tutaj widzicie resztki mojego ogrzewacza słonecznego do wody. No niestety padł mi. Mówili, że wytrzyma 20 lat, a on mi padł po 6. Także w tej chwili nie mam ciepłej wody, ale to nic nie przeszkadza. Jak sobie uzbieram pieniądze, to kupię nowy. A to są właśnie kwiaty agawy. Słyszałem podobno, że w Polsce jak agawa da kwiat w jakiejś szklarni, to zjeżdżają się wszyscy biolodzy, że to jest wielkie wydarzenie, a tu proszę, ona daje, mam to chyba ich z 15 z kwiatami. Ładne to jest, ale to też jest upierdliwe, bo ona nie daje owoców, właściwie po przekwitnięciu daje taką małą, zamiast owoca jest taka mała roślinka, ona już jest gotowa. I tego jest setki. I to pada na ziemię i rośnie. To jest właściwie bardzo, bardzo odporna roślina. A tu przy okazji, zanim skończę się, to zobaczcie, tak kwitnie aloes. Aloes też bardzo jest wytrzymały, użyteczny i to jest jego kwiat. Mam nadzieję, że dobrze widać. Także na dzisiaj to chyba skończę. Taki mały rzut ogólny na ogród i do zobaczenia. Wkrótce spróbuję zrobić coś innego. No i będę pracował nad pomysłami, żeby zrobić jakieś wideo bardziej ciekawe. Dziękuję i do zobaczenia.